Porsche to jednak fura. Jeszcze w cabrio po Majorce można jeść. Majorka ogólnie jest świetna. Uważam, że do życia również. Natomiast jest tutaj podatek od majątku. Właściwie to przychodzi takie wyrównanie roczne i jest to zazwyczaj bardzo wysoki podatek. Ale czas. Porsche to jednak fura. Jeszcze w cabrio po Majorce można jeść. Może ja wam powiem w ogóle, gdzie jestem i co ja tu robię. Przyjechałem, można powiedzieć, służbowo. Jestem na Majorce. Korzystam z tego, że kamper płynie do Ameryki Południowej i w męskim gronie przyjechałem służbowo. Nie tak do końca służbowo. Przyjechałem porozmawiać z poważnymi ludźmi. Oglądaj. Chcecie zobaczyć przyspieszenie? Patrzcie. Auto numer 2. O. Czadowo. Gdzie mamy jechać? Prosto. To i tam będą przypędzone. Dawaj. Pal tę maszynę. Podczas tej wizyty mieliśmy przyjemność spotkać się z Traderem 21 i tym sposobem jest na to dowód. Tym sposobem mam niektóre info z pierwszej ręki, jak się tu żyje. No i po pierwsze, Czarek mi powiedział, że mieszkał w różnych miejscach na tej wyspie i faktycznie najlepiej najpierw jest powynajmować, bo mieszkał i w pierwszej linii brzegowej, i w drugiej linii brzegowej, i przy Parku Narodowym, i przy jeziorze. I chyba mówi, że albo jeżeli przy oceanie, to najlepiej w drugiej linii brzegowej, albo przy jeziorze, albo tak po prostu w fajnej dzielnicy. Piękna willa, 1 300 000 euro, 780 000 euro, ładny apartament. Al-Kudi patrzę. 770 000 euro, apartament, 126 metrów, 3 sypialnie. 275 000 też w Al-Kudi, 107 metrów kwadratowych, więc naprawdę fajnie, za bańkę złotych po negocjacjach pewnie. O, domek, proszę bardzo, też okolice Al-Kudi, 2 450 000 drogo. 410 za działkę z jakimś domkiem. Ale jak się jest na miejscu, to się na pewno znajdzie dużo korzystniejszą ofertę. Jak widzicie, że to są oferty, że wchodzisz i oglądasz, nie? Na Majorce można mieszkać w różnych miejscach, ale na pewno jeżeli mieszkacie w pierwszej linii brzegowej, nastawcie się na to, że wasze okna, barierki i wszystko co szklane będzie wyglądać zawsze tak. Wszystko ma wady i zalety, niestety. Jest również opcja mieszkania przy samym Parku Narodowym. Faktycznie jest to fajne, natomiast ma jedną wadę, no nie będzie to zazwyczaj przy samym mieście, że tak powiem, czyli będzie troszeczkę dalej od udogodnień, aczkolwiek jest też taka opcja mieszkać przy Parku Narodowym. Po drugie, co jest bardzo ważne, na Majorce, jak i chyba wszędzie, bo już słyszałem to któryś raz, jeśli chcesz się być traktowany jako swój chłop, to musisz się nauczyć języka ojczystego. Na Majorce trzeba się nauczyć mówić po hiszpańsku, jeśli chcesz być swój. To jest jeszcze bardzo ważne, ciekawe i nie do końca fajne. Majorka ogólnie jest świetna. Uważam, że do życia również. Natomiast jest tutaj podatek od majątku i Czarek mówił, że płaci tego podatku bardzo dużo rocznie. Właściwie to przychodzi takie wyrównanie roczne i jest to zazwyczaj bardzo wysoki podatek. No i niestety jest to wada, ale jak on to nazywa? Jest to po prostu cena za to, żeby mieszkać w tak świetnym miejscu i nie da się tego ominąć, więc trudno. Bierze to na klatę, dlatego że żyje mu się tam świetnie.
jeden aktualnie ważny, pozytywny argument, mianowicie wygrała partia, która jest prawicowa i jest wolnorynkowa i wolnościowa. Co za tym idzie, mimo że globalnie Majorka jest w Hiszpanii, więc podatki i prawo będzie obowiązywać hiszpańskie. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie tutaj są podatki i jakie obowiązuje tutaj prawo i jakie są realne stawki różnych rzeczy, no to zapraszam na odcinek z Madrytu. Natomiast lokalnie wygrali tam i jest to bardzo dobry znak ku dobrej zmianie. Natomiast no na pewno trzeba jeszcze trochę czasu, aby można było w Hiszpanii mówić o lepszej zmianie. Wzięliśmy sobie z Łukaszem tamtego Fiata 500 i jeździmy po takich miejscach. A tą dziurą się wchodzi. Wchodzi się tutaj bez zabezpieczeń, tak o. Po takiej drabince. Dobrze jest tu inwestować chyba w nieruchomości, gdyż jeżeli Czarek na przykład znalazł sobie dobrego człowieka, który mu to ogarnia, to mu wynajduje mieszkania, które potem wynajmują się na stały okres, na stały czas jakby, czyli nie na krótki termin, tylko na długi termin i wyciąga z tego około 7% zwrotu, także jest to bardzo opłacalne w tej sytuacji. No ale przede wszystkim podejrzewam, że dlatego jest dobrze inwestować tam, jeżeli tam mieszkasz, czyli fajnie pod tym względem, że jeżeli jesteś na miejscu, no to fajnie, że możesz też inwestować na miejscu, nie jest to tak, że się mega to nie opłaca w stosunku do ceny, jeżeli chodzi o rentowność i stopę zwrotu. Natomiast krótki termin, jeżeli sobie myślicie, no przecież na Majorce to tylko krótki termin, no rympał. Trzeba mieć specjalne zezwolenia, lobby hotelarskie, które tam utrzymuje niemalże całą wyspę, czyli hotelarstwo ma tam władzę i dzięki temu są tego wady i zalety. Dzięki temu tam jest mega bezpiecznie, dlatego że jeżeli tylko cokolwiek się stanie, hotelarze sobie na to nie pozwolą. Nieoficjalnie się mówi, że są tam grupy osób, które potrafią w razie czego załatwić z osobami nieprawymi sprawę, żeby bezproblemowo, szybko było bezpiecznie i prawo. Co jest negatywnego, no to na krótki termin raczej nie powynajmujemy nieruchomości, bo jest to bardzo trudne, skomplikowane i mocno opodatkowane. Fajne mieszkanie do wynajęcia może kosztować koło 10 000 złotych bez szukania. Za chatę można dać 2750 euro. No i jest też na przykład 1500 euro, 140 metrów, też spoko chyba, co? Czyli jakby się poszukało, to myślę, że do 2000 euro by się można fajnie ulokować. Nieruchomości mamy opanowane. Czy by się opłacało wynajmować? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Natomiast uważam, że na przykład jak ja bym się gdzieś osiedlił, to nieruchomości bym, jeżeli i tak będę bywał w Polsce ze względu na rodzinę i tak dalej, to mogę mieć nieruchomości w Polsce, bo będę tam bywał. Jeżeli bym na przykład stwierdził, że chcę mieszkać w Polsce, ale mieć dom w Hiszpanii, na przykład, nie wiem, w Walencji, to bym mógł kupować domy czy mieszkania w Walencji pod wynajem, dlatego że bym tam bywał. Jeżeli natomiast mam w planie osiedlić się być może gdzieś poza granicami Polski, to biorę pod uwagę raczej tylko inwestowanie w nieruchomości w Polsce i bez względu na miasto, chociaż lepiej by było tak w miarę rozsądnie, w Polsce i w tym kraju, najlepiej tam w obrębie 2 godzin jazdy, w razie czego w obrębie tego miasta, chociażby ze względu na to, że wtedy można to ogarnąć, jeżeli samemu się nie chcemy tym zająć, to łatwiej jest znaleźć nam agenta, jak jesteśmy na miejscu, może jakiś znajomy będzie, może znajomy znajomego, można podejść się, rozliczyć, pogadać, zobaczyć te mieszkania, jak nimi zarządzają. Jakbym miał bardzo rozproszone, to nie byłoby dobre. Inny podatek niż na kontynentalnej Hiszpanii będzie głównie podatkiem klimatycznym, takim turystycznym. On się mega podwyższył, co nie znaczy, że to są horrendalne pieniądze w skali roku i to na pewno robi mega dużą robotę, ale dla nas turystów, czy my zapłacimy
pół euro czy 1,5 euro za osobę za dzień, no to nawet jak jedziecie na 2 tygodnie, no to zapłacicie zamiast, nie wiem, 5 euro to 14, no nie zmieni wam to ceny zawczasy za specjalnie. Ale ładnie, co? Idziemy dalej tym wydrążonym w skale tunelem. No to jest tak wydrążony, tak powiem ci? To tam na pewno nie drążyli w górę, nie? To właśnie Wow! Ale czad! Nie no, to jest czadersko jest. Powiem wam, że cały czas można odkrywać turbo niesamowite miejsca. Patrzcie, plaża nie do tej rzeki, tylko do tego morza. Góry dookoła, przyjemne kamyszki, jachty, plaża, sztos. Kolejna sprawa, co jest najbardziej problematyczne w mieszkaniu za granicą, to jest brak znajomych. No i teraz owszem, możesz próbować, zależy gdzie mieszkasz. Majorka będzie miejscem, gdzie raczej będą ludzie spoko, ale w różnych miejscowościach ta Polonia bywa różna i zazwyczaj jak wsiąkniesz w Polonię, to ciężko potem z niej wyjść i troszeczkę zasmakować życia tamtego lokalnego. Dlatego fajnie jest się obracać z lokalnymi ludźmi i to tam się na pewno udaje, jak znasz język, bo cię mają za swojego. Natomiast mimo wszystko będzie ci brakowało kontaktu, jednego sposobu myślenia, rozmowy po polsku. I tutaj i mój znajomy w Szwajcarii, i Czarek mówił to samo, znaleźli sobie sposób na to taki, że po prostu zapraszali do siebie w gości. Czarek organizował różne eventy, które w związku ze sprowadzonym swoim kanałem, czy z kogoś kanałem, czy kursem, na przykład Kuby czy Fila. I ci ludzie nadają z nim na tych samych falach i jeżeli się przewinie 100, 150, 200 osób, to 1, 2, 3 osoby stwierdzą, chcę tu mieszkać i się sprowadzą. I dzięki temu zrobiła się mini społeczność 10-16 par, które nadają na podobnych falach i mają swoją mini społeczność. I to jest jeden z fajnych sposobów na to, że jeżeli mieszkasz w świetnym miejscu, to na pewno się komuś tam spodoba. Jeżeli się obracasz w towarzystwie, które lubisz, po prostu chyba zapraszaj maksymalną ilość osób do siebie, które byś chciał, żeby ewentualnie potencjalnie tam zamieszkali. I tak jesteś w stanie sobie zbudować swoją społeczność na miejscu w obcym kraju. Jakie tam są opcje płynięcia? No, my byliśmy grupą w części wyspy, do której na lotnisko, do tej stolicy musicie jechać koło godzinki, czy autobusem, czy taksówką, no powiedzmy, że to jest 40 minut do godziny, ale są też opcje, żeby przepłynąć statkiem i na przykład z tej miejscowości, co byliśmy, był statek bodajże do Walencji albo do Barcelony i wtedy bodajże w 3 godziny jesteście w kontynentalnej części kraju, więc myślę, że świetna sprawa. Oczywiście są też co chwilę loty do różnych miast w Polsce. Można sobie polecieć. Ja na przykład, dla mnie było ważne, żeby wylecieć z Wrocławia, bo ja byłem dzień wcześniej na weselu. Więc nie miałem czasu pojechać do Warszawy. Z Warszawy są loty bezpośrednie i najtańsze. Natomiast no ja leciałem bodajże z przesiadką albo nawet 2, ale chyba w jedną stronę z 2, z powrotem z jedną. Owszem, zajęło mi to sam lot czasowo dużo dłużej, kwotowo podobnie albo tak samo, ale no nie miałem wyjazdu i powrotu do Warszawy. Często jest tak, że ta przesiadka jest jedna w Warszawie, czyli z Wrocławia się leci do Warszawy i z Warszawy na Majorkę na przykład, tak wracałem i mi na przykład już z powrotem było na rękę zostać w Warszawie, więc nie wsiadłem do tego samolotu, a bilet i tak miałem kupiony jakby wspólny, także opcji na latanie do Polski jest dużo, tanio, szybko, super, nie? Już nie mówiąc o Hiszpanii kontynentalnej, do Barcelony czy Walencji, nie ma problemu. Pisałem z Warszawy lot do Palma de Mallorca i na przykład niech będzie, że polecicie sobie na dosłownie 3 dni. Sprawdźmy to. Proszę bardzo. 574 w realach, czyli to będzie około 500 zł. Wizerem bezpośrednim, także naprawdę można bardzo tanio polecieć i jest to spoko. Barcelona za 150 zł gdzieś około. Jeśli macie potrzebę do Walencji, to nawet za 100 w 2 strony to jest, nie? Także mega spoko, można naprawdę tanio polecieć sobie
na Majorkę. Jest ta wyspa zbudowana mega fajnie, dlatego że jest ta Palma de Mallorca, czyli to miasto główne, gdzie jest lotnisko, dużo się dzieje i tak dalej, ale są też miasta tam właśnie o około godziny odległe, gdzie większość ludzi jak chce się osiedlić to raczej woli tam. Stamtąd można płynąć również właśnie do części kontynentalnej Hiszpanii i tam jest mega dużo rozrywki na Majorce. Jest sporo klubów. I są do wypożyczenia super sportowe fury, skutery wodne, narty wodne, kitesurfing, są specjalne miejsca na kite'a, wyznaczone 2 albo 3 nawet tam w obrębie samej tej miejscowości, gdzie my byliśmy, wam mówię. Są jeszcze tam w tym miejscowości bardzo fajny tor go-kartowy. Oprócz tego są bardzo fajne hotele na Majorce oczywiście, więc można naprawdę wypocząć w samym hotelu z pełnymi bajerami. No i jest co zwiedzać, dlatego że nawet takie przejażdżki są fantastyczne. Uważam, że Majorkę można odkrywać kilkukrotnie. Teraz Wam pokażę, jak wygląda wyspa. Budowa Majorki jest taka dość równa, natomiast główne Palma de Mallorca jest tutaj. To jest jej jakby stolica, można powiedzieć, tej wyspy. Ogólnie zauważcie, że do jakiegoś lądu nie jest jakoś daleko. Znaczy, że to jest naprawdę blisko do Walencji, do Barcelony. Walencja i Barcelona to naprawdę duże miasto. W Walencji mieszkałem długo i ja tutaj w Alcudi sobie byłem, że tak powiem. Bardzo fajna miejscowość. Tutaj z tej Alcudi od razu można, widzicie, wypłynąć statkiem, który płynie, idziemy za tą kreseczką, idziemy, on płynie do Walencji. I tutaj ten statek, zaraz możemy sprawdzić, za ile on by był. No, za 35 euro można się przepłynąć z Walencji do Palmy i w drugą stronę. Dobra, a jakbyśmy sprawdzili jeszcze nie do Walencji, tylko do Barcelony. 65, 40 euro, 65 euro. Już z Alcudi do Barcelony, a do Walencji z Palmy. Czyli widzicie, że można przepłynąć z Alcudi do Barcelony, można przepłynąć z Palmy do Walencji. Czas płynięcia 5-6 godzin i można również przelecieć się za jakieś niewielkie pieniądze. Chodziło mi o to głównie, żeby zobaczyć, żeby nie trzeba jechać na lotnisko, tylko wsiąść sobie tam. No i co Wam jeszcze chcę powiedzieć? Tu naprawdę jest co zwiedzać na tych cypelkach. Tutaj są fajne dróżki, tutaj są fajne drogi. Ja Wam mogę, jakbyście chcieli, napiszcie w komentarzu, to Wam podeślę takie punkty, które warto tutaj zobaczyć. Natomiast ta Alcudia jest bardzo przyjemna i do mieszkania, i do osadzenia się na jakiś tam urlop. Palma de Mallorca też jest spokojna, jest dużo większe miasto. I tutaj widzicie, jest droga szybkiego ruchu w godzinkę cyk na lotnisko. Także myślę, że do mieszkania na Majorka, jeżeli ktoś jest w stanie zdzierżyć te podatki, jest bardzo spoko. Jestem już na lotnisku. Wracam z Majorki do domu. Wyjazd petarda. Słuchajcie, no petarda. Uwielbiam jeździć z tymi ludźmi. Oczywiście nie był to wyjazd służbowy, tylko prywatny, bardzo fajny, jak zawsze, oby częściej. Do następnego odcinka.